Cześć. Jadę po header. Chcę dzisiaj złożyć i obejrzeć bizona. W ostatnim odcinku jeździłem i oglądałem pola. I tak myślę, że za 2 dni trzeba będzie ruszyć ze żniwami sorgo. Mam jeszcze pole z rzepakiem, to jak z bizonem będzie wszystko ok, to może dzisiaj spróbuję je wykosić. Rzepak rośnie na tym polu po prawej stronie. To nawet jakby coś się stało, to daleko do domu nie mam. Kolejna paleta z miodem. Chyba mam już 3. W wolnej chwili pojadę i je sprzedam. Trochę zakurzony jest ten header, ale jak już złożę cały kombajn do kupy, to go całego umyję. Widziałem, że się pytacie, kiedy sprzedam 30 albo 40. I powiem wam, że nie wiem, czy jest sens sprzedawać te traktory. I tak wiem, że mam 4 traktory, a na takim gospodarstwie, jakie ja mam, to wystarczyłyby 2. Ale pieniędzy na razie mi nie brakuje. A póki mnie stać na utrzymanie wszystkich, to nie widzę sensu, żeby je sprzedawać. A co do pieniędzy, to dzisiaj albo jutro muszę podjechać do Szpakowa i zrobić wycinkę, bo jak zaczną się żniwa, to nie wiem, czy ja będę miał czas, a chłopaki z tartaku muszą mieć co robić. Ta droga, po której teraz jadę, jest własnością gminy i wiecie może, czy jest możliwość kupna takiej drogi. Jeśli ktoś wie, niech mi napisze, bo jestem ciekaw, czy da się taką drogę kupić. Czas na odpalenie bizona. Stanę sobie pod myjką. Jeszcze pootwieram klapy i popatrzę, czy wszystko się kręci. Powinienem dać go na obroty i włączyć header, ale to zrobię za chwilę, niech trochę się nagrzeje. Teoretycznie nie powinienem nic w nim sprawdzać, bo sąsiad przed sprzedażą wszystko powymieniał, ale i tak wolę rzucić okiem. Dobra, czas dać go na obroty. Ale to ma dźwięk. No bizona dźwięku nie da się podrobić. No działa. Nie wiem, co jeszcze mogę sprawdzić, jak ktoś z Was ma lub miał bizona. To napiszcie mi, na co zwracać uwagę i co najczęściej się w nim psuje.
Elegancko, kombajn umyty. Na razie postawię go pod płotem, bo teraz jest za wcześnie, żeby jechać kosić. Tak myślę, że około 12:13 pojadę. Gdzieś muszę ustawić wózek, tylko nie wiem gdzie. O, może go tutaj pod płotem postawię. Dzień dobry. Cześć, podjedzie pan do mnie na tartak. Teraz? No, jak ma pan czas, to może być i teraz. To mogę tak za 10 minut być. A co się stało? Nic się nie stało, ale przyjechał Harwester i by pan go sobie obejrzał. Dobra, to zaraz będę. Nieźle. Przywieźli na tartak Harwester i pewnie właściciel tartaku będzie chciał, żebym spróbował nim pojeździć i może nim pracować. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żebym ja się do niego pchał. Chociaż jak mi złożył taką propozycję, to trochę o tej maszynie poczytałem i dowiedziałem się co i jak i raczej powinienem sobie poradzić z odpaleniem i jazdą nim, ale nie wiem, czy to maszyna dla mnie. Weź niech gdzieś ci drzewo poleci nie w tą stronę i można sobie biedy narobić. Ale z drugiej strony, chwilę popracować na takiej maszynie to fajne doświadczenie. Zobaczymy, na razie jadę ją obejrzeć, a co będzie dalej to się okaże. Ciekawe jakiej to marki Harwester, bo może się okazać, że jednak nie będę potrafił nic zrobić. Nie ma co się głowić, jadę! Ale to jest ogromne. To prawda, na zdjęciach nie wydawał się aż tak wielki. Kawał maszyny. To co, wsiada pan i spróbuje pan nią pojeździć? No nie wiem. Duża maszyna i duża odpowiedzialność. Na dodatek bardzo droga i niech coś się stanie, to ja się nie wypłacę. Spokojnie, jest ubezpieczona. I dlaczego cokolwiek ma się stać, powoli. Pan sobie wsiądzie, posprawdza wszystko co i jak. I w razie czego jak panu nie podpasuje to trudno. Ale według mnie poradzi pan sobie. Dobra, spróbuję. Ale w razie czego ja za nią odpowiedzialności nie ponoszę. Chwilę sobie posiedzę i postaram się odpalić i ruszyć. O identycznym sprzęcie czytałem, więc powinienem dać radę, ale na razie nic mu nie mówię. Dobra, widzimy się jak go odpalę. Działa. Dobra, skoro już maszyna odpalona, to teraz podnieść ramię i mogę się nią przejechać. Tym się przesuwa, więc tym powinno się podnosić. To co, ruszamy? Ale jaja, to jeździ. Nie macie pojęcia, jak się teraz stresuję, żeby nic nie popsuć.
Dobra, wystarczy. Odstawiam go na miejsce i idę porozmawiać z właścicielem. Brawo, udało się panu, to co chce pan nim popracować? Wie pan, musiałbym się jeszcze nauczyć. Tutaj to tylko się nim przejechałem, a w lesie nie będzie tak łatwo. I nie wiem, czy sobie poradzę. Jak ma pan sobie nie poradzić? Posiedział pan tam 10 minut i już pan potrafił nim jeździć, dzień pracy w lesie i będzie pan wszystko wiedział. No zgodzi się pan, bo zanim ja kogoś znajdę, to jeszcze czasu trochę minie, a szkoda, żeby maszyna stała. No nie wiem, a kiedy pan ją przetransportuje na moją działkę? Zrobię wszystko, żeby ktoś dzisiaj po nią przyjechał i żeby jutro była u pana na działce. Chłopaki zwieźli całe drewno i od jutra nie będą mieli co robić, a ja muszę wozić drewno. Dobra, tylko czy na pewno panu się to uda dzisiaj przewieźć? Bo jeśli tak, to ja bym jutro z samego rana zaczął wycinkę. To chłopaki mogliby od południa zacząć wozić. Oczywiście, jak będzie wszystko dobrze szło. Do wieczora powinienem dać panu znać, jak już laweta przyjedzie po Harwester, to zadzwonię do pana, żeby pan mógł się przygotować. Dobra, a jak to będzie teraz wyglądać? Skoro sam sobie będę wycinał pana maszyną drzewa, to ile będzie pan odejmował pieniędzy? Nic nie będę odejmował. Za to, że pan pracuje, to jeszcze panu zapłacę. Nie chcę o parę gorszy się kłócić. Mam kontrakt do wypełnienia i dla mnie liczy się, aby było drewno. Jeśli ja mam panu coś odejmować, to raczej nie byłby pan chętny do pracy. A wtedy nie ma kto mi wycinać drewna, a brak drewna wiąże się dla mnie z karami finansowymi. A one są kilkukrotnie wyższe niż to, co panu mógłbym odjąć. Aha, rozumiem, czyli co ja czekam na telefon. Tak, dobra, idę załatwić ten transport. W takim razie do widzenia. Nie wiem, w co ja się wpakowałem, ale może być ciekawie, jak uda się mu przewieźć Harwester, to od jutra lecę na grubo z wycinką. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, że się zgodziłem. Jutro wszystko się okaże, może będzie dobrze. Ale to wszystko się rozwinęło. Jeszcze niedawno jeździłem Władkiem za 15 000, a teraz Harwesterem za 1 000 000. Bo gdzieś tyle taki używany kosztuje. Co tu teraz zrobić? Bizon stoi gotowy, żeby ruszyć w pole. A tu kolejna praca. I nie wiem, czy zaczynać dzisiaj kosić, czy się wstrzymać. Przedwczoraj padał deszcz, wczoraj cały dzień pochmurno. Dzisiaj dopiero od rana wyszło słońce i nie wiem, co tu robić. Poczekam z godzinę i chyba pojadę skosić rzepak, zawsze to jedno pole mniej do koszenia. A przy okazji dokładniej sprawdzę bizona. Dobra, zrobię tak. Teraz idę zmontuję i wrzucę wam ten odcinek. W tym czasie przeschnie trochę rzepak. I jutro wrzucę wam film ze żniw rzepaku.